Siema, tu wahacz. Aby zmieścić się w kwocie wymaganej, by załapać się na dopłaty z programu Mój Elektryk, Mercedes przygotował specjalną konfigurację swojego modelu EQB, akurat wpasowującą się w ten limit. Sprawdźmy, czy takim samochodem warto się zainteresować. Do programu Mój Elektryk łapią się modele, które kosztują maksymalnie 225 tysięcy złotych, a EQB wyceniony został na 224 900 złotych, więc bliżej limitu już się prawie nie dało, no ale wpasować się udało. Co ciekawe, wersja przeznaczona do tego programu jest nawet trochę lepiej wyposażona niż zwykłe, bazowe EQB z tym samym układem napędowym 250+, bo ma chociażby większe elektroniczne zegary, pomimo tego, że kosztuje od niego o niemal 20 tysięcy złotych mniej. Zatem widać, że priorytety sprzedażowe Mercedesa leżą w większym wolumenie, wspartym dopłatami. Wynoszą one 18 750 zł lub 27 tysięcy zł w zależności od deklarowanego przebiegu. Oznacza to, że trzeba w przypadku omawianego Mercedesa zrezygnować z bogatszego, opcjonalnego wyposażenia, co oczywiście przy cenie 200 tysięcy złotych wciąż przekłada się na rozsądny poziom rzeczy na pokładzie, ale przepychu, na który można sobie pozwolić, dorzucając różne pakiety, nie ma. Wpływa to również na wygląd, bo nie ma co tutaj liczyć na jakiś pakiet stylistyczny AMG, a dostaje się podstawowy kształt zderzaków czy grilla. Mamy też niewymagający dopłat w EQB 18-calowe felgi aluminiowe, a także biały lakier, który znowu jako jedyny jest w cenie samochodu. W takiej specyfikacji testowany Mercedes nie wyróżnia się swoim wyglądem, ale powiedzmy wrodzone, ładne moim zdaniem i neutralne linie wciąż się w jego przypadku bronią. We wnętrzu też na żadne opcjonalne pakiety wizualne czy materiały wykończeniowe nie ma co liczyć. Dostajemy tu typową dla trochę mniejszych modeli Mercedesa deskę rozdzielczą z ładnymi nawiewami czy kierownicą. Oraz z ciekawym dodatkiem w postaci wstawek matowych z drobnymi gwiazdkami Mercedesa. Jest to bardzo pomysłowe i zdecydowanie lepsze niż chociażby fortepianowa czerń, którą spotkać można w dużych ilościach na tunelu środkowym. Też tutaj nie jestem tego fanem, dobrze, że jest przedzielona różnymi srebrnymi elementami. W górnych częściach kokpitu mamy miękkie materiały, czy to na desce rozdzielczej, czy też na drzwiach. Tutaj jest też trochę ekoskóry. W niższych sekcjach mamy standardowo już twarde tworzywa, więc ogólnie poza fortepianową czernią, której jest tutaj moim zdaniem za dużo, jakościowo kabina wypada ok. Ten największy srebrny element całkiem skutecznie zmniejsza monotonność kolorystyczną kabiny, ale przy słońcu padającym pod określonym kątem potrafi nieźle walić po oczach. Wersja przewidziana dla mojego elektryka oznacza również najsłabszy dostępny w testowanym modelu układ napędowy nazwany EQB 250+, na który składa się silnik elektryczny 190 koni mechanicznych wprawiający w ruch wyłącznie przednią oś. Mamy tutaj także akumulatory o solidnej pojemności 70,5 kWh. Gdyby ktoś był gotów wydać na testowany model więcej, to do dyspozycji dostaje się również warianty 300 z mocą 228 koni mechanicznych i napędem na wszystkie koła, a także 350 z mocą 292 koni, też z napędem na obie osie. Do tego samochodu uważam jednak, że podstawowa moc powinna być dla większości osób wystarczająca, bo mamy tutaj do czynienia z rodzinnym SUV-em, który nie ma sportowego charakteru i przeznaczenia. Przy czym osoby, które chciałyby mieć możliwie ostre auto elektryczne o tej mocy, powinny brać poprawkę, że pedał gazu w domyślnym trybie komfort jest zestrojony dosyć powiedzmy spalinowo. To znaczy samochód nie reaguje ostro i gwałtownie na jego wciskanie, tylko stara się bardziej płynnie przyspieszać i dopiero po trochę mocniejszym wciśnięciu gazu poczuć można elektryczną, zdecydowaną reakcję. Taka charakterystyka na co dzień się sprawdza, bo mogłem EQB jeździć bez szarpania i nie pilnować się specjalnie przy operowaniu gazem, a gdy potrzebowałem punktowo dynamiki, to sprawnie się ona pojawiała. Nie mówię też o tym, że wtedy testowany model przemieniał się w bestię, bo jednak mamy tutaj sporego SUV-a mającego 468 cm długości i ważącego 2010 kg, ale do bezpiecznego podróżowania też na drogach szybkiego ruchu mnie jego osiągi wystarczały. A jakby ktoś chciał mocniej wykorzystać potencjał układu napędowego, to może przełączyć się na ustawienia sportowe, które wyostrzają reakcję silnika, tak auto wtedy przyspiesza od 0 do setki. Oraz tak od 90 do 140 km na godzinę.
Pomijając takie dłuższe przyspieszenia, to na sporcie samochód całkiem gwałtownie reaguje nawet na lżejsze wciskanie gazu i tak jak na komforcie dałbym mu mniej koni niż katalogowe 190, tak na sporcie więcej. Jazda na ustawieniach sportowych odbija się jednak negatywnie na zasięgu samochodu, a widać, że celem konstruktorów było takie zaprojektowanie całego układu, aby jednak na co dzień EQB 250 Plus był możliwie oszczędnym autem i faktycznie zużycie energii wypada w nim naprawdę dobrze jak na gabaryty, bo chociażby podróżując po zwykłych drogach poza miastem z limitami do 90 km na godzinę, bez żadnego starania się udawało mi się osiągnąć wyniki w okolicach 15 kWh na setkę. W mieście rezultaty oscylowały też wokół 15 kWh, a na drogach ekspresowych zużycie energii wynosiło około 20 kWh. Przekłada się to zatem na zasięg przy letniej pogodzie w jeździe mieszanej w okolicach 450 km. Pod kątem ładowania samochód najszybciej zrobi to korzystając z prądu stałego i kabla CCS. Wtedy maksymalna moc to 100 kW, czyli od 10 do 80%, katalogowo w około 30 minut. Jak na współczesne standardy szału nie ma, ale jak na rozwój infrastruktury ładowarek w Polsce jest to rozsądna wartość. Ładowanie prądem zmiennym i kablem typu drugiego oznacza moc do 11 kW, czyli do pełna jakieś 7-8 godzin trzeba rezerwować. Bardziej rozbudowane elektroniczne zegary oferują ekran o przekątnej 10 cali i bardzo dobrej rozdzielczości. Mamy możliwość personalizacji tego, co będzie się wyświetlało na środku, wliczając w to mapę w widoku klasycznym. Można też sobie ustawić widok bardziej minimalistyczny albo sportowy, tam też pojawiają się przeciążenia. Można sobie również wyświetlić mapę na całości albo informacje z asystentów bezpieczeństwa, więc możliwości dostrajania jest sporo. Elektronicznymi zegarami steruje się przy pomocy krzyżaka z lewej strony, on jest dotykowy. Mamy co ciekawe symetrycznie z drugiej strony kolejny krzyżak, on służy do sterowania ekranem środkowym. Oczywiście można też to robić przy pomocy palca, ale też tego krzyżaka, co nie jest zbyt wygodne, ponieważ są niewielki. Też te ikonki na ekranie jest ich sporo, więc manewrowanie podczas jazdy do najwygodniejszych nie należy. Mamy też dotykowe suwaki, zwłaszcza ten do głośności, nie zapewnia jakiejś idealnej precyzji. Inne przyciski są już na szczęście wciskalne, ale nie ma tutaj dedykowanych przycisków do sterowania piosenkami, więc żeby można było zmienić piosenkę bez korzystania dotykowo z tego ekranu, to albo na tym ekranie, albo tutaj musi się wyświetlać informacja odnośnie muzyki, dopiero można tym krzyżakiem to zmienić, to mi się nie podoba też. Mniej przycisków mogłoby być na tej kierownicy, ponieważ jest ona nimi trochę przeładowana. Duża szkoda, że wraz z liftingiem EQB zniknął z tunelu środkowego dodatkowy gładzik taki już solidnych rozmiarów. Tutaj było jeszcze więcej przycisków, nie tylko chociażby w systemie audio do sterowania głośnością, ale też do zmiany piosenek i przy jego pomocy można było bardzo wygodnie sobie obsługiwać różne rzeczy na tym ekranie. Teraz tego nie ma, jest po prostu taka pusta przestrzeń. Na pewno taniej w produkcji, ale też mniej ergonomicznie. System inforozrywki, gdy go się obsługuje palcem, jest bardzo udany. Mamy tutaj również wysokiej jakości ekran, bardzo dobrą reakcję na dotyk. Menu główną parte jest to ikonki, których kolejnością można sterować. W nawigacji mamy bardziej wielofunkcyjne przedstawienie informacyjne, też systemu audio. Interfejs jest generalnie przejrzyście zaprojektowany. Z taką na przykład belką na górze, z ulubionymi skrótami ustawienia, to też nie ma żadnych problemów, aby dostroić samochód. Mamy bardziej takie graficznie prezentację wszystkiego, czego akurat nie jestem wielkim fanem, ponieważ ten samochód mógłby być mniejszy i też mogłoby być mniejsze skracanie tych niektórych komunikatów, ale i tak pogrupowane jest to wszystko rozsądnie w kategorie, więc obsługa problemu nie stanowi, chyba że ktoś chce podłączyć smartfona, bo pakiet wprowadzający bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay kosztuje 1500 zł ekstra. Mógłbym kręcić nosem też na to, że przez umiejscowienie ekranu podczas jazdy z perspektywy kierowcy jego część jest niewidoczna i trzeba przechylić lekko głowę, aby dostrzec chociażby jaka jest ustawiona temperatura. Temperaturą, jak i innymi funkcjami klimatyzacji, jak siła nawiewu czy też jego kierunek, sterować można przy pomocy w pełni fizycznego panelu. Można też sobie odpalić takie menu ekranowe, ale nie jest to potrzebne, ponieważ wszystko co najważniejsze ma swoje wygodne, dedykowane przełączniki. Wybierając EQB w konfiguracji pod mojego elektryka nie dostaje się pełnego dostępu bezkluczykowego, a tylko bezkluczykowe odpalanie samochodu, co może rozczarowywać, bo jednak wciąż nie mamy do czynienia z tanim samochodem. Pilot jest tutaj niewielki, lekki, nie przeszkadza w kieszeni, jest też dobrze wykonany.
Na pokładzie mamy za to kamerę cofania, która oferuje naprawdę dobrą jakość i w połączeniu z czujnikami pomaga na parkingach, ale w przypadku EQB elektroniczne wsparcie nie jest aż tak niezbędne, ponieważ bryła samochodu jest całkiem regularna i to przekłada się na dobrą widoczność. Wyróżniająca się na parkingach w EQB jest jednak jego zwrotność, bo jak na swoje gabaryty samochód ma naprawdę niewielki promień skrętu i nieraz w trakcie testu to doceniałem. Kierownica przy niskich prędkościach pracuje z umiarkowanym oporem i tak samo zachowuje się, gdy jedzie się szybciej. Nie ma tutaj jakichś luzów czy opóźnionych reakcji, ale widać, że EQB zostało stworzone do jazdy w neutralnym stylu i wypada pod tym kątem moim zdaniem ok. Mamy też tutaj niedobijające, dosyć miękkie zawieszenie, przy czym na takie odczucia wpływ mogą mieć też mocno balonowe opony z egzemplarza testowego, bo w zakrętach nadwozie pozostaje dosyć sztywne, na co z kolei wpływ może mieć umiejscowienie ciężkich baterii w dolnej części nadwozia. W każdym razie efekt jest taki, że testowany Mercedes, gdy ktoś potrzebuje takiego normalnego, niesportowego SUV-a do jazdy, sprawdza się bez zarzutów. Auto skonfigurowane pod program Mój Elektryk oscyluje w okolicach dołu cennika, ale nie oznacza to wcale w jego przypadku przesadnie biednego wyposażenia, bo mamy tutaj taki rozsądny standard, aby wygodnie użytkować samochód. Wciąż jednak daleko temu poziomowi do tego, co może zaoferować EQB w topowych odmianach, bo wtedy można oczekiwać bardziej doświadczenia premium, chociażby z wyświetlaczem head-up, systemem audio Burmester czy elektryką foteli. Cenę samochodu w mniejszym stopniu zwiększyć można układami napędowymi, bo mocniejsze silniki oznaczają podwyżkę względem EQB 250+ o około 10 i 20 tysięcy złotych, przy czym mówię tutaj o cenach bez konfiguracji dla programu Mój Elektryk, zatem względem egzemplarza testowego są to podwyżki o 30 i 40 tysięcy złotych, a w tych kwotach nie uwzględniłem jeszcze dopłat, zatem trzeba być aktualnie dużym fanem EQB i mocno chcieć uczynić go najlepszym jak się da, aby skusić się na inną odmianę niż testowa. EQB w podstawowej wersji, a także z podstawowym silnikiem można mieć też za 2896 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV, firmę Carlis Polska. Ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free zgarnąć można darmowe podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania jest w opisie filmu. We wnętrzu EQB z pakietem ambientowego oświetlenia dominują żywe, takie neonowe kolory, chociaż oczywiście nie muszą, ponieważ jest możliwość ustawiania sobie jednokolorowego, np. białego podświetlenia, ale gdy się wybierze kombinacje różne kolorystyczne przygotowane przez producenta, no to można liczyć na mniej neutralne barwy i też te barwy będą się zmieniać. Te sekcje, które np. teraz są żółte, za jakiś czas zrobią się niebieskie i na odwrót, co tworzy ciekawy efekt. Jeśli ktoś tego nie lubi, tak jak wspominałem, zawsze można to albo wyłączyć, albo trochę ugrzecznić, że tak powiem, tą bielą i wtedy będzie ta biel wspólna z kolorem podświetlenia instrumentów pokładowych, ponieważ one są białe, ale generalnie dzięki tej mnogości kolorystycznej można sprawić, aby nie było tutaj podczas jazdy po ciemku nudno. Przednie światła w testowanym Mercedesie mają dosyć prosty wzór, który ma wyróżniać LEDowy pasek biegnący pomiędzy lampami. Zazwyczaj nie jestem fanem takich rozwiązań, a testówka zalicza się niestety do tego grona. Boczne sekcje zmieniają się czasami w kierunkowskazy. Z boku kierunkowskazy umieszczone zostały w lusterkach. Z tyłu mamy podobny pomysł jak ten z przodu i w tej części nadwozia wygląda to moim zdaniem lepiej, też dzięki wsparciu dodatkowych segmentów trochę poniżej tej świetlnej linii. Światła Mercedesa EQB nie oferują technologii matrycowej, dostaje się w nich zwykłe LEDy, które jednak mogą pochwalić się naprawdę dobrą mocą świecenia. Dodatkowo światła mijania umieszczone zostały w soczewkach i gdy są one tylko odpalone, to precyzja pozioma kończenia się ich wiązki jest duża, więc jak na takie rozwiązanie nie mogę im nic zarzucić. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to na nogi, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, mam taki bezpieczny zapas. Rozsądny margines jest również nad głową, ponieważ nawet przy konkretniejszym wyprostowaniu się mam jeszcze tyle od podsufitki. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający, chociaż elektryki mogą przyzwyczaić użytkowników do tego, że tego tunelu środkowego z tyłu w ogóle nie ma. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik z uchwytami na kubki.
mamy także w jej przypadku możliwość przesuwania jej przód-tył. Ja ilość miejsca na nogi pokazywałem przy maksymalnie odsuniętej do tyłu, ale jak widać można ją przesunąć całkiem wyraźnie do przodu. Wtedy już miałbym zdecydowanie gorzej z nogami i z tym, co z nimi zrobić, no ale w zależności od potrzeb jest taka możliwość konfiguracji. Klapa bagażnika w testowanej wersji EQB jest elektryczna, a kufer oferuje 495 litrów pojemności. Taką informację znalazłem na stronie producenta, nie znalazłem za to informacji, czy jest to przy tylnej kanapie przesuniętej bardziej do przodu czy do tyłu. W każdym razie dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach mamy haczyki na jakieś torby, a także niewielkie kieszenie w nadkolach. Pod podłogą znalazło się miejsce na kable do ładowania, a także zestaw naprawczy. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1710 litrów. Kanapa składa się na płasko z 3 niezależnych części w proporcjach 40-20-40%. Podsumowując, Mercedes EQB w konfiguracji pod mojego elektryka zrobił na mnie lepsze wrażenie niż sądziłem, to znaczy nie ma co oczywiście liczyć na bajery, które otrzymuje się wybierając na przykład pakiet AMG z dodatkami za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale jeśli ktoś chce mieć po prostu solidnego elektryka, który będzie miał oszczędny układ napędowy i przestronne wnętrze i takiej osobie nie zależy na wodotryskach, to wersja, którą dostałem do jazdy, jest w pełni używalna i poza koniecznością naciskania guzików na pilocie nie miałem w niej wrażenia, że wydałbym na takiego Mercedesa, jakby nie patrzeć, dużą kwotę, a później żałował, bo kupiłbym coś niespełniającego moich oczekiwań. Zatem jeśli ktoś myśli o dopłatach na samochód elektryczny, to EQB warto wziąć pod uwagę. I to wszystko, co przygotowało moje EQB. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!